Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony fajnym czasownikom dotyczącym ruchu. Cześć, witam wszystkich. Jesteśmy w tej chwili po naszym spotkaniu w klubie Footprints. Mamy taki Polish Cafe, wspominałem. Tu uczymy się generalnie polskiego i to jest Freddy. Mój kumpel z Ekwadoru, który właśnie dzisiaj był na spotkaniu i chciał mi zadać jedno pytanie. No to zadaj pytanie. Cześć Artur, dziękuję. Proszę, mam pytania. Jaki jest rodzina? Iść, chodzić, pójść. Wiesz, po angielsku jest mamy tylko go and come. No. Proszę, pomóżmy. Dobra, czyli no problematyczne są czasowniki iść, chodzić, pójść. Dobry temat. No, to odpowiemy na to w odcinku. Witam Was. Dzisiejszy odcinek, jak już słyszeliśmy, jest związany z pytaniem, które zadał nam Freddy. I była mowa o czasownikach ruchu, czyli takich rzeczach jak iść i chodzić. No cóż, zaczynając od samego początku, to oczywiście w polskim mamy czasownik iść, który jest niedokonany. Jego dokonaną formą jest pójść. O tym jest inny filmik. Pamiętamy ten podział. Jak odmienia się czasownik iść? Ja idę, ty idziesz, on idzie, my idziemy, wy idziecie, oni idą. Czyli jest to ten wzór en-esh. Natomiast jego wersja dokonana, pójść, oczywiście nie ma czasu teraźniejszego, bo wiadomo, że w czasie teraźniejszym nie ma czasowników w formie dokonanej, tej takiej zakończonej, tylko w czasie przyszłym możemy go sobie odmienić. Czyli ja pójdę, ty pójdziesz, on pójdzie, my pójdziemy, wy pójdziecie, oni pójdą. Czyli znowu ten wzorzec en-esh. Tak więc czasownika iść, który jest taki ciągły, niedokonany, używamy w następujących zdaniach. Na przykład idę do kina. Dzisiaj idę do kina. Teraz idę do kina. Idziecie do sklepu? Można zapytać, idziecie do sklepu albo czy idziecie do sklepu? Teraz idziemy z bratem do naszych rodziców. Ci ludzie idą na rynek. Ci ludzie idą na rynek. To były przykłady iść. Natomiast jeżeli mówimy o czynnościach, które się powtarzają, albo które są zwyczajem, które dzieją się codziennie, każdego dnia, to wtedy używamy takiej innej wersji tego czasownika, mianowicie chodzić. Przykłady. W poniedziałki chodzę na polski. Moje dziecko chodzi do szkoły. W weekend chodzimy do kina albo na basen. Czyli to jest to, że w każdy weekend albo każdego dnia chodzę do szkoły, chodzę na basen, chodzę do sklepu. Pełna odmiana. Ja chodzę, ty chodzisz, on chodzi, my chodzimy, wy chodzicie, oni chodzą. Więc troszkę inny wzorzec. En-ish. Tam mieliśmy en-esh. Tych wzorców jest 4. Kiedyś o tym film pewnie też będzie. W czasie przyszłym mamy do wyboru 2 aspekty. Dokonany i niedokonany. Częściej używa się dokonanego, kiedy mówię, że coś zrobię w przyszłości, że będzie koniec, że będzie efekt. Dlatego te zdania, które były z iść, teraz zobaczymy, jak wyglądają w czasie przyszłym. Czyli tak, jutro pójdę do kina. Pójdziecie do sklepu?
W tym tygodniu pójdziemy z bratem do naszych rodziców. Ci ludzie pójdą na rynek. Aspektu niedokonanego również można użyć, ale wtedy raczej używa się takiego zdania, gdzie dwie rzeczy są jednocześnie. A w czasie przyszłym aspekt niedokonany, czyli ten złożony z będę robić. Proszę bardzo, gdy będę szedł do sklepu, zadzwonię do ciebie. Tu raczej jest zawsze takie dwie czynności równoczesne. Gdy będę szedł do sklepu, gdy będę szedł, będzie trwała ta czynność, to wtedy zadzwonię w pewnym momencie do ciebie. Gdy będę szedł do sklepu, zadzwonię do ciebie. Dobra, czyli mamy omówione to, co jest normalnie w fajnych książkach, czyli iść, chodzić, pójść, to wszędzie znajdziecie. Ale jest tutaj taki kruczek, o którym mogliście nie wiedzieć. Mianowicie tryb rozkazujący. Tryb rozkazujący jest właśnie taki troszkę tricky, taki troszkę dziwny. Dobra, tryb rozkazujący jak brzmi? Normalnie możemy komuś powiedzieć idź do sklepu albo idź do szkoły, bo jest późno. Teraz w czasie teraźniejszym. Możemy nawet komuś tak niezbyt kulturalnie powiedzieć idź stąd. Albo powiedzmy idź tam. Idź tam jest ok, idź stąd jest już takie, że kogoś wyrzucamy, że kogoś nie chcemy. Musi być jakiś powód. Do dziecka możemy powiedzieć idź stąd, przeszkadzasz nam. Natomiast jeżeli chodzi o ruch w przeciwną stronę, do nas, to nie możemy powiedzieć idź tu, tylko musimy powiedzieć chodź tu albo chodźcie tu. Z drugiej strony możemy powiedzieć chodźmy tam. Jeżeli jesteśmy my, to chodźmy na rynek, chodźmy do kina. Ale ty idź do kina. Idźcie do kina. Jak powiemy chodźcie do kina, to też znaczy to, że ja i wy razem pójdziemy do kina. To jest taka propozycja. Chodźmy do kina, to wiadomo, pierwsza osoba my, ale chodźcie do kina też ma znaczenie. Teraz chcę, żebyśmy wszyscy szli, ja i wy, do kina. Także tutaj tak zmieniamy tryby. W trybie rozkazującym bierzemy albo jeden, albo drugi ten czasownik. Czas przeszły tych wszystkich czasowników króciutko. Gdy szedłem przez rynek, zadzwoniłeś do mnie. Albo szedłem przez rynek, gdy zadzwoniłeś. Chodzi o to, że jedna czynność trwała, a druga zdarzyła się w tym momencie. Gdy szedłem, ty zadzwoniłeś. Chodziliśmy do tej szkoły. To jest moja szkoła. Wszyscy chodziliśmy do tej szkoły. Czyli jak byliśmy dziećmi, powtarzało się to dziennie chodzić. Chodziliśmy do tej szkoły. Gdy ktoś mnie zapyta, kiedy poszedłeś do domu? Ja poszedłem do domu o 5:00. Z tego co pamiętam. Poszedłem do domu, czyli jak gdyby wyszedłem. Była 5:00 i ja już byłem za drzwiami lub wychodziłem. I na koniec są jeszcze inne czasowniki dotyczące ruchu, ale nie na nogach iść, chodzić, tylko poruszać się jakimś pojazdem. No to co by to było na przykład? Jechać. Jechać autobusem, samochodem, rowerem. Na rowerze się jedzie, samochodem się jedzie, autobusem się jedzie. Ale na rowerze. Na hulajnodze. Na wrotkach. Ja jadę, ty jedziesz, on jedzie. My jedziemy, wy jedziecie, oni jadą. W teraźniejszym. Jest aspekt niedokonany, tak jak chodzić, to jest też jeździć.
czyli czasami, zwykle, codziennie. Powtarzać. Ja jeżdżę, ty jeździsz, on jeździ, my jeździmy, wy jeździcie, oni jeżdżą. Są troszkę te spółgłoski polskie w tym, no niestety tak. Jeździć. Jeździć, ja jeżdżę, ty jeździsz. Isz, ta odmiana w czasie teraźniejszym. Samolotem. Samolotem się lata, czyli lecieć samolotem raz i latać samolotem zwykle. Ja lecę, ty lecisz, oni lecą, ten wzór. Oraz ja latam, latasz, oni latają. Tam się pojawia ją. Nie wiadomo skąd w ostatniej osobie. Statkiem płynąć. Ja płynę, ty płyniesz, on płynie, płyniemy, oni płyną statkiem. Powtarzanie to z kolei pływać. Ja pływam, ty pływasz, oni pływają statkiem. Chociaż tak naprawdę pływać oznacza też takie normalne pływać. Tylko wtedy nie mówimy statkiem. Po prostu ja pływam. Ja umiem pływać. No, tego przypadku nie ma zlatać, prawda? Bo latać trzeba zawsze samolotem. Chyba że ktoś powie, ja umiem latać. Ja latam. Dobra, to byłoby wszystko na temat czasowników ruchu. Specjalnie dla wszystkich uczestników naszych Polish Cafe i Frediego i w ogóle dla wszystkich iść, chodzić, pójść, latać, jeździć. Do widzenia. O, cześć Andrew. Cześć, To jest Andrew, to jest szef tego miejsca. Właściciel, nie, właściciel jesteś? Nie. Tak, właściciel. Andrew. Miło. Jak mówię za szybko, to przepraszam, to cofnijcie sobie i posłuchajcie jeszcze raz. Bierzemy albo jeden, albo drugi ten czasownik. No tak to jest, trzeba to zapamiętać.